Witajcie moi kochani, dzisiaj jest dla mnie wyjątkowy dzień. Jesteśmy 1000 subskrybentów przekroczyłam i muszę wam powiedzieć, nigdy nie myślałam, że to się wydarzy, ale kiedy nagrałam pierwszy vlog w Perth, byłam sama. Teraz nas jest 1000. Dziękuję i zapraszam do oglądania. No i cóż, moi kochani, wam mogę powiedzieć? Słuchajcie, życie jest tak przewrotne, ale jestem taka szczęśliwa, że jesteście ze mną, że naprawdę nie wiem, jak mam opisać swoje właśnie uczucia w stosunku. Jest to bardzo pozytywny takie feeling, taki, wiecie, nie spodziewałam się, że kiedykolwiek ktoś to będzie oglądał. Ja wiem, moi znajomi, rodzina, wiadomo, to też po części jest ten kanał otworzyłam po to, żeby pokazać moim bliskim właśnie w różnych krańcach świata, jak my tutaj żyjemy. I to się w jakiś tam sposób sprawdziło. Są moi bliscy, którzy byli ciekawi tego. Nie przylecą tutaj do Australii, bo jest raz, że bardzo kosztowne, raz wiadomo, też sprawy urlopowe, inne kwestie, które się nakładają na to wszystko. Ale powiem wam, i prosili mnie niejednokrotnie, weź, wyślij, prześlij, pokaż. Więc dlatego to też jest taki pamiętnik. Oni widzą mnie teraz na bieżąco, widzicie mnie na dniu, można powiedzieć raz w tygodniu na pewno, albo 2 razy. Czasami jak coś mi się tam w głowie urodzi, to sobie puszczę jakiś tam jeszcze pomiędzy jakiś filmik. Puszczam też również short, też czasami są sytuacje albo moje jakieś tam przemyślenia, które bardzo chcę właśnie tu i teraz w tym momencie to powiedzieć i pokazać. Ale mówię, nie jest to dopracowane. Ja wiem, są eksperci, są osoby, które naprawdę są profesjonalistami. Ja nie jestem, ale powiem szczerze, nawet na mój taki po 50 czas rozwoju technologii, można powiedzieć, nie wychodzi mi to źle. Czasami jestem bardzo dumna z siebie, że tak to ładnie złożyłam i ogarnęłam. No mam dużo niedociągnięć filmów, już nie pamiętam, który to był. No nie puściłam na przykład muzyki podkładowej. No taka byłam wściekła, ale już jak to wypublikowałam, mówię, a dobra, no trudno. No brakowało właśnie tam pewnych takich szczegółów, które mnie potem nawet osobiście samej rażą. A że robiłam to w nocy, więc nie chciało mi się już, a mówię, dobra, chyba już jest wszystko w porządku. Mówię, dobra, puszczam, publikuję. No i potem włączyłam. Mówię, ja cię sunę, zapomniałam podłożyć muzyki. No ale nic, wybaczcie mi, kochani, moje niedociągłości, bo i tak macie dużą cierpliwość. Ale do czego zmierzam? Te 1000 subskrybentów tego 21 października to był dla mnie rogal od ucha do ucha rano, jak się obudziłam, bo wiem, że chyba dzień wcześniej patrzyłam, ile mam subskrypcji, czy coś tam nawet publikowałam, już nie pamiętam. I wyobraźcie sobie, było tam 900, powiedzmy, nie wiem, 97 czy coś takiego, czy 87. Jakaś taka liczba była bardzo zbliżona do 1000. No i śmieliśmy się z mężem, wiecie, kawę, czy ktoś da tego 1000. No i oczywiście rano 21, jak się obudziłam, no pierwsze co, wiadomo, zaczynamy od czego? Od kawki. Na tym przykładzie właśnie otwieram komórkę, zaczynam czytać. Mówię, jest! Mówię, uśmiechnęłam się, rogal od ucha do ucha. Naprawdę, to myślę, Boże, jak wy jesteście kochani, że w ogóle wchodzicie, że interesujecie się Australią, takim życiem tu w zachodniej Australii. Ja wiem, że jest kilka vlogerów z innych stanów, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Mają fajne kanały, też pokazują właśnie życie codzienne w tamtej stronie, w tamtych okolicach. Jest dużo też osób, które mieszkają tu w Australii, również się dokładają do różnych komentarzy, za które bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za komentarze takie opisowe, które opowiadacie swoją własną historię. Kiedyś zrobię taki odcinek. Mam taki pomysł na to, żeby zrobić właśnie na podstawie waszych komentarzy. To nie będzie Q&A ani nic takiego. To będzie po prostu opis waszych historii. To jest dla mnie naprawdę tak interesujące, bo każda emigracja przechodzi inaczej. Ja mówię, kiedyś było lżej, każdy mówi, że kiedyś mieliście lepiej. Nieprawda, każda emigracja jest taka sama, do tego jeszcze z różnymi innymi dodatkami, albo lepsze, albo gorsze.
jedni przyjeżdżali, jak to mówią, z $20, z jedną walizką i Australia dawała wszystko. Potem się okazało przewrót, że tylko na łączenie rodzin. Później jeszcze było to, że no możesz przyjechać, ale musisz mieć odpowiedni zasób gotówki. Więc wiecie, każda emigracja ma tam swoje jakieś tam progi, które trzeba spełnić, ale mimo wszystko osoby, które dążyły do tego, żeby tu być, są. I to są wartościowe osoby. Jeżeli ktoś mi mówi, na przykład w moich komentarzach, że głupoty opowiadam albo co ty za bzdury, ale jaka ty nieszczęśliwa jesteś w tej Australii, absolutnie jesteście w błędzie. Ja jestem chyba jedną z najbardziej szczęśliwych osób tutaj i twierdzę, że nie żałuję ani jednego dnia decyzji i pobytu tutaj. Australia Zachodnia jest moim domem. Właśnie przez to, że piszecie o sobie, mówicie o sobie, opowiadacie swoje doświadczenia. To jest coś, na czym mi właśnie zależało, żeby ten kanał przynosił właśnie takie efekty, żeby ludzie mogli się też dowiedzieć. Nie wszyscy oczywiście chcą nakręcać YouTube czy jakiekolwiek filmy i puszczać do sieci, ale jesteście bardzo otwarci pod względem takim, że chcecie opowiedzieć, jak wam życie płynęło, jakie doświadczenie macie, jak pracowaliście, gdzie pracowaliście, jaką drogę emigracji żeście przyszli. To jest naprawdę bardzo piękne i za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście kochani, uwielbiam was, a data 21 października 2025 na pewno zostanie w mojej pamięci do końca życia, bo to było takie bardzo, bardzo miłe uczucie, które poczułam właśnie tu w serduchu i tak sobie pomyślałam, że jednak jeżeli człowiek próbuje pokazać coś od siebie, mówię, moja rodzina się nie nagrywa, co niektóre komentarze też również, bo szkoda, że mąż się nie ujawnia. No mój mąż jeszcze i stwierdził, że zostawmy tak jak jest. Oczywiście bardzo, bardzo mi pomaga w tym, jest moim kierowcą na przykład, to tak mogę trochę usprawiedliwić męża, jest moim kierowcą, miałam wtedy czas na to, żeby popatrzeć, jak gdzieś jedziemy, mogę coś kamerować dla was. Czasami jak jest wiatr, wiadomo, a mam beznadziejny statyw, więc muszę sobie kupić takie na te łapki, żeby on mi się nie wywracał, bo jest niestabilny, bo jest na takim jednym patyku. Zawsze proszę mojego męża, mówię, słuchaj, ja tutaj nastawię, a proszę cię, trzymaj, żeby mi ten wiatr nie wywalił. Więc jest bardzo, bardzo pomocny mój mąż. Tak samo w kwestii gotowania różnych potraw tutaj w Australii, z różnych tutaj australijskich produktów. No wiadomo, tak jak już wam wspominałam, nie wszystko tutaj w zachodniej Australii mamy, nie wszystkie produkty tutaj są, no ale staramy się jak możemy, robimy po swojemu, staramy się żyć w miarę zdrowo. Tak jak ktoś napisał, kluski śląskie wcale nie są takie zdrowe. Są to same węglowodany. To jest prawda, ale słuchajcie, coś dla brzuszka, dla żołądka, dla serducha czasami trzeba. Nie można wszystkiego sobie w życiu ograniczać, bo mówię, życie mamy tylko jedno. Pamiętajcie o tym, takim akcentem porannym chciałam wam naprawdę bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. Chciałam również zaprosić osoby, które nie subskrybują kanału, gdzie przyciśnij ten guziczek, tam subskrypcję. To nic nie kosztuje, a to pomaga dla zasięgów. Ludzie wtedy jakoś ten algorytm, z tego co tam czytałam, ma jakiś tam, że wysyła to do większego grona ludzi. Kochani, a teraz troszeczkę wspomnień.
Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.